Cześć, witajcie. Bardzo często podczas odkrywania Szwecji trafiam w miejsca, które turyści rzadko odwiedzają. Powody są różne. Albo zbyt krótki pobyt, podczas którego możemy jedynie zobaczyć najciekawsze miejsca, albo zbyt drogi lub problematyczny transport, który mocno nas ogranicza, albo towarzystwo, które ma inne priorytety podczas zagranicznej podróży. Wtedy wybiera się przetarte ścieżki dające pewność, że odwiedzi się najbardziej popularne miejsca. I nic w tym dziwnego. Nie każdy może pozwolić sobie na powolne eksplorowanie kraju, w którym nie mieszka. Wakacje przecież nie są wieczne. Turysta zawsze ograniczony jest czasem zwiedzania. Jeśli chodzi o Szwecję, mój czas na jej odkrywanie jest niemal nieograniczony. Nie mam jednego klucza na poznawanie tego kraju. Po zamknięciu drzwi samochodu pada pytanie: na północ, zachód czy na południe? Na wschód daleko bym nie ujechał, gdyż po prawej stronie mapy jest Bałtyk. Zjechanie z głównej drogi często obfituje w nowe odkrycia, w których to spotykam jedynie osoby mieszkające gdzieś w pobliżu. Kilka takich miejsc położonych w Sztokholmie i jego okolicach pokażę wam w tym wideo. No, może poza jednym wyjątkiem. Tam turyści jednak dość często trafiają. Nie przedłużając, zaczynamy naszą wycieczkę. Zaczniemy od nowo odkrytego przeze mnie miejsca. To Spornwagsmuseet, czyli Muzeum Tramwajów. Gdyby nie fakt, że vis-a-vis tego muzeum byłem na firmowej wigilii, do dnia dzisiejszego nie wiedziałbym o tym wspaniałym miejscu. Tu, w niegdyś industrialnej dzielnicy Rupsten w północnym Sztokholmie, znajduje się to niesamowite muzeum. Już tuż po wejściu do środka okazuje się, że znajdują się tu różne pojazdy wykorzystywane w transporcie publicznym, czyli pociągi metra, wspomniane tramwaje, autobusy, powozy konne i modele tramwajów wodnych. Ale to nie wszystko. Bogactwo eksponatów, filmów wyświetlanych na ekranach, zdjęcia i zabawy interaktywne dedykowane dzieciom ukazują, jaki wpływ na mieszkańców Sztokholmu miała komunikacja publiczna na przestrzeni 100 lat. Czyli otrzymujemy strumień informacji bez konieczności wsłuchiwania się w głos przewodnika. Samo muzeum ma długą historię. Skrócę ją jednak do minimum, by nie przynudzać. Otóż Muzeum Tramwajów zostało założone w 1920 roku przez kapitana Ernsta Horsberga. Od tamtej pory muzeum mieściło się w kilku różnych lokalizacjach w mieście. W 1922 roku większość zbiorów eksponowano w pomieszczeniu zajezdni tramwajowej. I to właśnie od tej daty przyjmuje się oficjalnie otwarcie muzeum. Prawdopodobnie początkowo otwarte było jedynie dla pracowników i specjalnie zaproszonych gości. W 1944 roku muzeum przeniosło się do większego budynku na Tulegotan i zostało otwarte dla zwiedzających. W 1963 roku nadszedł czas na kolejną przeprowadzkę, tym razem do budynku pod stacją metra Odenplan. Co ciekawe, wejście do muzeum znajdowało się w środku peronu stacji metra, gdzie obecnie znajduje się przystanek pociągów podmiejskich. We wrześniu 1967 roku w Szwecji wprowadzono ruch prawostronny. W związku z tym w Sztokholmie częściowo ustał także ruch tramwajowy. Doprowadziło to do pozostawienia wielu ładnych, starszych tramwajów i autobusów. W tym samym czasie Stockholm Spårvägar przekształcono w inną spółkę, SL, i powierzono jej odpowiedzialność za transport publiczny w całym regionie. W podziemnych pomieszczeniach w Odenplan zaczynało robić się tłoczno. Zanim muzeum znalazło nową siedzibę, minęło trochę czasu. Wspomnę, że były jeszcze 2 przeprowadzki i dłuższa przerwa w jego, nazwijmy to, normalnym funkcjonowaniu, aż do końca 21 maja 2022 roku, w sam raz na 100. rocznicę
muzeum zostało ponownie otwarte dla zwiedzających, czyli całkiem niedawno. Pewnie to jedna z przyczyn, dlaczego jest tu tak mało turystów. Dla mieszkańców Sztokholmu to jednak zaleta, gdyż muzeum stało się jednym z ulubionych miejsc spędzania wolnego czasu z rodziną, szczególnie gdy pogoda nie rozpieszcza. Zadbano tu o rozrywkę dla najmłodszych. Kasowanie biletów, przechodzenie przez bramki w metrze, jazda minipociągiem, bieżnia, na której można zmierzyć swoją prędkość, jazda symulatorem autobusu to tylko niektóre z atrakcji w tym miejscu. Tu na przykład jest przekrój wagonu metra, a tam tak zwany doktor od gazu drzewnego. Nie będę wyjaśniał zasad działania tej maszyny. Byłoby to zbyt długie. Powiem tylko, że urządzenie to oczyszczało z sadzy i nadmiaru gazu stare tramwaje, co by nie wybuchły. No dobra, to pooglądajmy jeszcze troszkę. Projekcje multimedialne przedstawiane na wielkim ekranie to kolejna atrakcja tego muzeum. Ogólnie są tu 4 poziomy zwiedzania. Na przestrzeń wystawową zaadoptowano jeden z dawnych budynków gazowni. Jak widać, idealnie nadaje się na tego typu wystawę. Materiał z tego muzeum jest dużo dłuższy i bardziej szczegółowy, ale przecież nie o nim jest ten film. Niemniej jednak uważam, że warto dodać to miejsce do mapy turysty. Okej, pora na zmianę miejsca. We're better than the rest, starting from the first day. We've always been so blessed. Przenosimy się na drugą stronę aglomeracji sztokholmskiej do miejsca relaksu i rodzinnej aktywności. Lida to park aktywności na świeżym powietrzu znajdujący się w Tullinge. Jest tu tyle atrakcji i możliwości na spędzanie wolnego czasu, że nie sposób ująć ich w tym filmie. Ja skupię się jedynie na kilku z nich. Popularność tego miejsca jest ogromna wśród okolicznych mieszkańców. Samo położenie nad jeziorem, u brzegów którego znajduje się stok narciarski, robi już wrażenie. Rezerwat przyrody ze ścieżkami rowerowymi i szlakami dla pieszych to kolejny powód odwiedzin Lidy. Ale jest tu jeszcze coś, co najbardziej przykuło moją uwagę i bynajmniej nie grzybki, których jest tu całkiem sporo. To ten niewiarygodnie dziki krajobraz, ze specjalnie wybudowanymi pomostami na podmokłych terenach, które prowadzą do obserwatorium ptaków. Tak, jest tu również rezerwat ptaków.
A jeśli ktoś lubi aktywny wypoczynek w okolicznościach przyrody, to powinien się udać do parku linowego Lida. A, zapomniałbym, z czego jeszcze słynie Lida. To wielka populacja dzikich królików, żyjących w granicach parku. Króliki to króliki, są płochliwe jak zające i nie podchodzą do ludzi. Jednak uwierzcie mi na słowo, jest ich tu naprawdę sporo. Jakiś czas temu udało mi się sfilmować kilka z nich, ale nie mogę znaleźć tych plików. A jednak znalazłem. O popularności tego miejsca świadczy jeszcze jedna rzecz. Dostępny jest tu gigantyczny parking, na moje oko na około 1000 samochodów. Podsumowując, w Lidzie można skorzystać z kąpieliska plażowego, popływać z psem, wypożyczyć kajaki, deskę, kanu i rowery górskie. W gospodzie możesz cieszyć się dobrym jedzeniem, a następnie sprawdzić swoje umiejętności na wysokogórskim torze wyścigowym. W Lidzie znajdziesz 35 km tras rowerowych o różnym stopniu trudności, trasy dla rowerzystów górskich i fantastyczne warunki do uprawiania turystyki pieszej. Możesz również zakończyć wieczór z pływem tratwą saunową na jeziorze. No jak? Pasuje wam taki rodzaj wypoczynku? Czas na zmianę miejsca. To typowy przykład podróży bez planu. Kiedy wracałem z wioski Wikingów, zobaczyłem malutki drogowskaz z napisem Traktor Muzeum. Była sobota po 18:00, ale że było lato i byłem już niedaleko Sztokholmu, postanowiłem sprawdzić, co tam jest i czy przypadkiem jest jeszcze otwarte. Zjechałem w szutrową drogę i po kilkuset metrach dotarłem do gospodarstwa rolnego. Szybko okazało się, że ów gospodarstwo ma pewną misję do przekazania. I tu myślę w szczególności o młodzieży szkolnej. Na pozór prywatne gospodarstwo z typowymi wiejskimi zabudowaniami. Okazuje się jednak, że idea powstania takiego miejsca, w którym można zobaczyć stare traktory, maszyny rolnicze, rodzaje budek dla ptaków, małą pasiekę z dokładnym opisem powstawania miodu, warzywnik, namiot foliowy, kompostownik z opisem, do czego służy i jak powstaje, było już jasne, że to miejsce edukacji. Mówię tu o farmie Fersna w Norrtälje. Pomimo że zarówno muzeum w Wielkiej Szopie, jak również kawiarnia, w której miałem ochotę napić się kawy, były zamknięte, reszta gospodarstwa była nadal dostępna dla zwiedzających. To niesamowite, że są ludzie, którzy chcą nadal dzielić się swoim dorobkiem, udostępniając swoje zbiory i teren innym. Pamiętajmy, że to teren prywatny, a działalność finansowana jest z własnych środków i wpływów z wycieczek szkolnych oraz zwiedzania muzeum, tego, które było już tutaj zamknięte. Taka zwykła farma, a jednak niezwykła. Pora na inną przygodę. Przygodę kulinarną. I tu jest to miejsce, w które turyści jednak trafiają. Wzdłuż nabrzeża Hornstull w Sztokholmie w każdą sobotę i niedzielę od początku kwietnia do końca września odbywa się targ. To klasyczny pchlitarg, na którym można znaleźć m.in. biżuterię, ubrania, jedzenie i design. Mnie interesuje jedynie egzotyczna kuchnia. W sumie traktuję to jako ciekawostkę, ale być może skuszę się na co nieco. Jeśli będę widział, że jedzenie jest przygotowane zgodnie ze sztuką i mam tu na myśli higienę, no to wejdźmy głębiej. Piec na pizzę na starym Volkswagenie. Przyznam, całkiem oryginalny pomysł. Ale czy sama pizza zachęca do kupna? Nie czepiam się bynajmniej. Idziemy sprawdzić, co Azjaci serwują. O, i to wygląda dużo lepiej. To koreańska kuchnia. Ale co to jest? Pierwszy raz to widzę. Przyznam, że ciekawie to wygląda. Chyba najpierw się muszę porozglądać. A tu pani chyba ma zły dzień. Ma
Maszynka do naleśników źle się obraca, czy może zbyt wysoka temperatura płyty grzewczej? Trudno powiedzieć. No chyba nie spróbuję tego dania. Nie, no inaczej wygląda to danie w menu. Dobra, podążajmy za zapachem. O, te potrawy poznają. Zrobił się tłok. To zobaczmy, co jest na straganach. No te koszule pasują w tym klimacie idealnie. Tylko palm brakuje. Ten pchlitarg nie do końca mnie interesuje. Dlatego zobaczymy jeszcze, co oferują food trucki. Coś mi kamera nie domaga? To chyba przez te zapachy świata ręka mi się trzęsie. Jak ktoś jest fanem ulicznej kuchni, może tu trafić naprawdę na egzotyczne potrawy. Może również wybrać coś zwykłego jak pizza czy hamburger. Dla tych, co nie ufają takim kucharzom, jest alternatywa w Pasażu. Są tam restauracje serwujące wykwintne dania. Kwestia chęci, no i zasobności portfela. W każdym razie jest alternatywa. Trochę zgłodniałem. To czas zmienić lokalizację. Archipelag to międzynarodowe miejsce spotkań, gdzie można spotkać sztukę, dobre jedzenie, wydarzenia i aktywności, pięknie położone na archipelagu sztokholmskim. W Hallunden, około 20 km na wschód od Sztokholmu. Tak brzmi opis tego miejsca na stronie internetowej. Te słowa jednak nie oddają w pełni charakteru tego miejsca. To zbyt ogólnikowe i nie oddające jego zalet. Właściwie to wielka prywatna galeria sztuki, która usytuowana jest w idealnym miejscu. W dodatku ogólnie dostępna. To miejsce jest wyjątkowe z kilku względów. Jest tu wszystko, co charakteryzuje wyjątkowy szwedzki archipelag. Mamy tu świeże powietrze, krystalicznie czystą wodę, klify, plaże oraz bogatą faunę i florę. Dominuje tu rzeźba w naturze, która jest stałą wystawą plenerową. Jest to idealne miejsce na spacery i nie tylko ze względu na lokalizację, czyli archipelag sztokholmski. Tu możesz wędrować swobodnie po jednym ze szlaków przyrodniczych. Miejsca jest mnóstwo. Posiadłość jest wielkości 36 boisk piłkarskich. Archipelag to obiekt wyjątkowy pod wieloma względami. Dobrze znany jest ze swojej fantastycznej promenady nadmorskiej. Te szerokie kładki zbudowane są z drewna modrzewiowego i rozciągają się na długości około 1 km od dolnych parkingów obok filarów aż do zachodniego wejścia do budynku. Tutaj każdy, nawet osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich i rodziny z wózkami, mogą wygodnie podróżować przez lasy, nad klifami i wzdłuż otwartych, lśniących wód. W 2000 roku Björn Jakobsson, założyciel znanej firmy Baby Björn, wpadł na pomysł stworzenia pięknego budynku, który służyłby jako miejsce spotkań artystycznych i kulturalnych, gdzieś na archipelagu sztokholmskim. Nazwa archipelag to połączenie 3 słów. To już wiele mówi o tym projekcie. Oglądając co niektóre ekspozycje, można mieć mieszane uczucia. Ale przecież o to w tym wszystkim chodzi, by każdy z nas zastanawiał się, co autor miał na myśli i sam dochodził do wniosków. Ja z moimi się nie podzielę. Obcowanie ze sztuką, nawet tą, którą nawet do końca nie jest dla nas zrozumiała, w takiej przestrzeni jest przyjemnością. Wartością dodaną, gdyż porusza naszą wyobraźnią w chwili relaksu. Materiał z tego miejsca robiłem pod koniec zimy. Wyobraźcie sobie, jak jest tu pięknie latem.
Podsumowując, uważam, że miejsca mało oblegane przez turystów nie są wcale mniej ciekawe niż te bardzo popularne. Warto odkrywać to, co jest tuż za rogiem, gdyż może się okazać niedocenionym miejscem, którego przeoczenie może zabrać nam miłe wspomnienia i doznania. Ja uwielbiam zjechać z głównej drogi i samemu odkrywać to, co wydaje się nieoczywiste z punktu widzenia zwykłego turysty, choć określenie turysta w moim przypadku nie jest zbyt trafne. Niemniej jednak moje ścieżki podróżowania po Szwecji są często przypadkowe i to właśnie sprawia, że trafiam tam, gdzie turystów jest jak na lekarstwo. Kończąc to wideo, chciałbym zaprosić Was do obejrzenia innych filmów na moim kanale. Sprawicie mi wielką przyjemność, jeśli zostawicie komentarz pod filmem i dołączycie do grona subskrybentów. Jeśli podobał się film, dajcie kciuka w górę. Jeśli nie, nie róbcie nic. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia.